Dziś w nastroju jest słowika, pod krzaczkiem sam śpiewać chcesz. Ptasia radość cię przenika, dobrze ci nad normę jest. Cały świat masz za sobą. Mam takie wspomnienie związane z wieżą. Kiedyś, lata temu, w stanie lekkiej nietrzeźwości, albo raczej pod wpływem tajemniczych ziół, postanowiliśmy wraz z grupą przyjaciół zaszturmować wieżę i zniszczyć, albo raczej otworzyć drzwi, które chronią tajemnicy. Zrobiliśmy to przy pomocy bardzo, bardzo długiego palu drewna. To był w zasadzie wielki pień. Nieśliśmy go niemalże od początku Lasu Bielańskiego, od wejścia, przez całą drogę, wypowiadając głośne okrzyki. A co krzyczeliście? Niestety, tak jak mówię, tajemnicze zioła moją pamięć trochę zniekształcają i nie chciałbym po raz kolejny być nieścisły. Tak czy inaczej, jak byliśmy już w pobliżu, kilkukrotnie zbiegając z tej oto górki, biegliśmy z palem i próbowaliśmy nim otworzyć drzwi. Nieskutecznie. To jest moja antena o systemie 3-stopniowym. Nią nasłuchuję sygnałów z lasu. Kiedy dowiedziałeś się o Borysie Jolero? To już było ładnych parę lat temu. Mieliśmy pójść z grupą znajomych na zwykły spacer. Mieliśmy błądzić. Poszliśmy do lasku i zadał mi jeden człowiek pytanie, czy słyszałem historię o wyżej wymienionym. Kiedy on zaczął mówić, opowiadać historię tego czegoś, wpadliśmy na najstraszniejsze miejsce w całym lesie. Na wieżę. To było 5, może 6, może 7 lat temu. Czy w ogóle czujesz się komfortowo z tym, żeby o tym opowiadać? Nie, Nie. nie czuję się komfortowo, ponieważ to życie w ciągłym strachu. Można powiedzieć, że jesteś wieloletnim sąsiadem Borysa Jolero. Ty sam o sobie tak też mógłbyś powiedzieć? Wiem, że tak jest, ale nie chcę tak myśleć. Wiele razy myślałem, próbowałem się stąd wydostać jak najdalej lasu. Nie z wyjaśnionych mi przyczyn nie potrafię po prostu. Nie potrafię. Tak naprawdę w obecnej chwili mieszkasz bliżej lasu niż mieszkałeś wcześniej. Tak, Jak myślisz, dlaczego tak jest? nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć. To jest tak, że często słyszę: ty jesteś dobry. Tak ci mówią. Tak mi mówią, ale im bliżej lasu, tym mam większą potrzebę bycia złym.
A kiedy ostatnio byłeś w lesie? Wczoraj, Wczoraj. tak. A czy pamiętasz, co tam robiłeś? I dlaczego tam poszedłeś? Nie, A często ci się to zdarza? często. Odkąd poznałem historię Borysa Jolero, im bliżej niego jestem, czuję się silniejszy, a zarazem to jest wieczne patrzenie się przez ramię. Czy chcesz powiedzieć, że znasz tajniki jolerystyki? Nikt nie zna tajnik jolerystyki. Ja się po prostu czuję. Aczkolwiek podobno są mistrzowie. Są też domniemane teksty, które o tym mówią. Podobno są teksty, są ryciny. W niektórych miejscach w lesie można było spotkać freski niejakiego Kujka. Otóż to jest miejsce, w którym do niedawna widniała rekonstrukcja starodawnego fresku, dla niektórych objętego kultem. Rekonstrukcja została zrobiona przez dwójkę leśnych aktywistów około roku temu, którzy nie zgadzali się z aktem dewastacji, jakim było po prostu zamalowanie tego fresku. Udało się im odwzorować ją niemalże wiernie, ale jak widzimy w tym momencie znów jacyś nieznani sprawcy dopuścili się aktu wandalizmu i po raz kolejny zakryli ten już coraz mniej przecież święty fresk. A czy możesz opowiedzieć, co się znajdowało na tym fresku? Tak, była to podobizna prastarego maga Borysa Jolero, który pełni władzę w tym lesie. Był on w swojej standardowej pozycji, przynajmniej takiej, jaką ją znamy z pozostawionych w lesie malowideł. Gdybym miał to dokładnie wzorować, to wyglądało to na tej wysokości mniej więcej tak. Abudus. Słyszałeś kiedyś to słowo? Tak, W jakich okolicznościach? ja to... Jak muzułmanie się witają, salam alaikum salam, abudus, suluba. No i właśnie co to znaczy? To jest powitanie. A witałeś się tak kiedyś z kimś? Tak. Z kim? Z wielkim drzewcem w lesie. Kiedy się ostatnio widzieliście? Podejrzewam, że z drzewcem widzę się zawsze, kiedy jestem w lesie. Prawdopodobnie wczoraj. A jak to się ma do całej kwestii joleriańskiej? Drzewa wyrastają z ziemi, która należy do Borysa. Jest wiele drzew, 10 gatunków drzew. każde są inne. Jest drzewiec Glorbach Wargelnik, jest wielki jankiel. Czy postać i wizerunek Borysa Jolero wzbudzają w tobie jakieś konkretne uczucia? Strach. Przede wszystkim jest to strach nieopisany. A czy od zawsze był to strach? Wszystko zaczyna się ciekawością, zawsze. Do tej pory żyję w matni, słysząc jego przerażający głos. Dźwięk, okrzyk, czymkolwiek to jest. Uważasz, że ten głos należy do Borysa Jolero? To wie tylko Borys Jolero. Mhm. Jak wszystko zresztą. A jesteś w stanie powiedzieć, co ten głos chce ci zakomunikować? Nie wiem. A czy sądzisz, że dzisiaj również wybierzesz się do lasu? Tego też nie wiem. Mhm. Jest taki przypadek. Z całą pewnością znasz postać Adama. Tak, Znałeś Adama osobiście, prawda? tak. Adam swego czasu zajmował się jabłkami bardzo intensywnie. Tak. Tak. Ale teraz nie można go już spotkać. Nie można go już spotkać. Był czas, miał
potężną firmę, jak nie jedną z większych spółek w naszym kraju. Prosperowała bardzo dobrze. Usłyszał ode mnie o historii Borysa Jollero również parę lat temu, kiedy moja fascynacja eskalowała. Sam zaczął się wkręcać w to wszystko coraz bardziej. Od paru lat już go nie widzę. Nie wiadomo, co Borys robi ze swoimi wiernymi. Możliwe, że przekuwa ich w to, czego najbardziej się boją, lub jak niektórzy mówią, w to, czego najbardziej pragną. Głosi taka plotka, że Adam po prostu stać się jabłkiem. Pamiętam, byliśmy na wycieczce w lesie na grzybach. Zahaczył gałąź, powiedział: rozciąłem sobie skórkę. Przestań, przecież to jest obrzydliwe. On: nie, moją skórkę. Mieliśmy raz jedną poważną sprzeczkę. Chyba kłóciliśmy się o to, co jest lepsze, banan, jabłko czy gruszka. On twierdził, że jabłka są najlepsze. Doszło do bójki, uderzyłem go w twarz i on zaczął pluć pestkami. Mógłbyś oddać ziemniaki? Tak, oczywiście. Przepraszam, ale ziemniaki nie cierpią zwłoki. Widzę teraz las ten potężny w całej jego krasie i wiem już, że dla niego głowę stracić da się. I mimo, że nie jestem bity w ciemię, moja głowa opada na ziemię i moje oczy wciąż patrzą w Twe oczy, mimo, że mój łeb się toczy.